Cześć, witajcie ponownie w grze Dziedzictwo Hogwartu. W poprzedniej części udało nam się przejść pierwszą próbę Parsifala i wróciliśmy z powrotem do zamku. Zaczęła się jesień, dostaliśmy nowe zadania do wykonania. Właśnie jednym z takich zadań pobocznych są zajęcia o zwierzętach. Myślę, że od tego zacznijmy, bo brzmi to bardzo intrygująco. Zobaczmy tylko sobie, gdzie to jest na mapie. I myślę, że możemy się tutaj przeteleportować. Okej, jest noc, więc musimy poczekać do rana. Dobrze, to rozpocznijmy nasze zajęcia. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. No dobra. Szczotka dla zwierząt służy do opiekowania się magicznymi zwierzętami. Naciśnij T, a następnie wybierz szczotkę dla zwierząt. Przytrzymaj lewy przycisk myszki i przyciągnij ją na zestaw zaklęć. Szczotka do czesania zwierząt. Szczotka, za pomocą której można czesać zwierzęta. Dajmy sobie ją na 1 i uczeszmy Geralta. That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? Karma dla zwierząt służy do karmienia i opiekowania się magicznymi zwierzętami. Naciśnij T, a następnie wybierz karmę dla zwierząt. Przytrzymaj lewy przycisk myszki i przeciągnij ją do swojego zestawu zaklęć. Czyli w ten sam sposób. Chrupeczki. What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. Rysia. Oh, couple of knees or whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. What in Merlin's name are you doing? Tuss peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone! Her name is Persephone. That's really not funny. Let's go. Chyba się nie dogadamy, gościu. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help.
Let's carry on. Feed and brush the measles just as you did with Gerald. No dobra, zacznijmy od czesania. Chyba mu się podoba. The measles really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? Nie, bardzo fajnie. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other fifth years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. I need to talk to you. Come here. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet in the forest. No, brzmi intrygująco, zobaczmy. You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you, I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Ładnie to wygląda jesienią. Bardzo klimatycznie. Quite the weather we're having. Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Stand back. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show Trzeba się the ukłonić. proper courtesy before you approach them. I knew it. I'd
don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. No to masz jeszcze chrupki. So, what did you think of Highwing? Fajno, fajno. I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howen mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the Ministry to help. I don't often agree with Professor Howen, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. No ciekawe. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. Dobrze byłoby się temu przyjrzeć. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. No może jak się czegoś dowie, to wspólnie zapolujemy na kłusowników. Ale wychodzi na to, że będziemy musieli poczekać, aż zbierze informacje. Pozbierajmy sobie różne rośliny, jak już tutaj jesteśmy. No bardzo fajne były te lekcje, ale troszkę krótkie. Będziemy musieli poczekać na informacje od pani profesor. A na razie zajmijmy się kolejnymi zadaniami. Gladwin Moon, właśnie Hogwartu, chce ze mną o czymś porozmawiać. Znajdę go w pobliżu sali recepcyjnej. O, nauczymy się w końcu zaklęcia alohomora. Fajnie. No dobrze, to zobaczmy, gdzie dokładnie znajduje się recepcja. Wychodzi na to, że po drugiej stronie zamku, więc może po prostu się tam przeteleportujmy. Tutaj nas jeszcze nie było, okej. To zacznijmy z wieży Wielkich Schodów. How nice to see you, my young friend. Okej. Aż dziwię się, że nas tutaj jeszcze nie było. Aha, bo my żeśmy ostatnio od razu chyba poszli w górę. Chyba tędy, prawda? Tak. A w dół jeszcze nie szliśmy. I teraz mi się przypomniało, że tutaj ostatnio nam brakowało zaklęcia. Jestem ciekaw, czy teraz damy radę użyć tam Confringo, żeby to zapalić. Confringo. Tak. Tylko jak ja mam to odczytać? O. Dobra. Fajnie. Dobra, to idziemy zobaczyć, co się dzieje na dole.
Widzę zagadka. A nie, to już było rozwiązane. Wow. Trochę się pośpieszyłem. Klucz. Na dół. Dobra. Tylko pytanie, czego dogonię? Gdzie on dokładnie leci? Nie jestem pewien, gdzie poleciał. Kurczę, za wysoko leci. Tutaj jest, o. Chyba w ostatniej sekundzie go znalazłem. Got it. I kolejny żeton domu dla nas. No dobra. To poczekajmy na Gledwina Mooda. Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, a Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. I tak tam staliśmy tyle godzin. Now, if you wouldn't mind humoring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Go on, take the moon. Ooh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed, which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. Revelio. Poczekaj, na chwilę ci przerwę. Przejście do Miodowego Królestwa. Za posągiem jednookiej czarownicy ukryte jest tajne przejście, które biegnie między Hogwartem a piwnicą w Miodowym Królestwie. Można się do niego dostać jedynie dzięki pewnemu zaklęciu. Ciekawe. Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of two statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties.
A co z tego będziemy mieli tak właściwie? Why would I do this? Seems all risk and no reward. Oh, rest assured, there's very little risk, and there is, in fact, a reward. I will teach you a particularly useful spell. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alohomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh! I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. No dobra. Dodajmy sobie alohomorę. A gdzie to jest? Aha, to nie jest jako zaklęcie na pasku, tylko po prostu, rozumiem. Podejdź i weź interakcję z zamkiem, wyrzucić zaklęcie otwierające alohomora. Alohomora. Użyj QE oraz AID, by poruszyć iskry i obrócić pokrętła, aż obie zębatki ustawione są tak, by otworzyć zamek. QE, AID, ok. Nie bardzo widzę, co się tutaj zmienia. No dobra, spróbujmy tym środkowym. Nie bardzo rozumiem, jakie to ma być ustawienie zaraz. W takim ustawieniu porusza się ten środek. Okej. Dalej nie wiem, jak to działa, szczerze mówiąc. You're in. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. This is No dobra, czyli mamy znaleźć dwa posążki Demimoza. Jeden jest w łazience prefektów, a drugi będzie w skrzydle szpitalnym. Rzucenie Revelio ujawni pozycję wrogów i autorytetów, co pozwoli na przekradnięcie się obok nich, pozostając w ukryciu. Revelio. No tam ktoś jest faktycznie. Co my tutaj mamy? Przypomnienie dla pracowników. Skrzaty domowe Hogwartu wykonują wyśmienitą pracę utrzymywania zamku w czystości. Są przygotowane na niemal wszelkie wyzwania, jakie czekają je każdego dnia. Jednak niedawno doszło do wybuchu niespodziewanie dużego stosu petard niespodzianek schowanych pod poduszką. Kakofonia była wielce nieprzyjemna. Jednego biednego skrzata okrył niebieski dym, a wszyscy, którzy znajdowali się w pobliżu przez resztkę dnia cierpieli na dzwonienie w uszach. Zgaduję, że sprawcą był Irytek. Proszę zachować czujność i na siebie uważać. Matylda Wesley, dyrektorka. Revelio. No dobra. Tutaj jest jedno, ok. To niech pójdzie tam.
A my sobie w międzyczasie wejdziemy. Tutaj nie wejdziemy. Rather poorly, I'd say. Is that so? We're raising a generation of coddled cape flappers that can scarcely tell the difference between aconite and asphodel. Yes, well, it's still early. Perhaps they'll improve. You say that every year, Matilda. Profesor Sharp coś tam narzeka. Dobra, tutaj jest jeden. Co my tutaj mamy? Borys Szalony. Ten posąg wyglądającego na zagubionego czarodzieja, znanego jako Borys Szalony, zdumiewał uczniów od wieków. Czy on przychodzi, czy odchodzi? Czy to początek jego podróży, czy jej koniec? Tego już się nie dowiemy. Jak już tutaj jesteśmy, to nie zaszkodzi zebrać sobie stronę przewodnika. No i dobra, czyli mieliśmy się dostać tutaj. Tak. Alohomora. Czyli zielony powinien być na takiej pozycji chyba. Okej. Alohomora. Czyli po prostu trzeba znaleźć dwie pozycje na tych kołach zębatych, w których zaczynają się one obracać. Łazienka prefektów. Łazienka prefektów wypełniona jest w wannę wielkości basenu, którą można napełnić zaczarowanym mydłem i kolorowymi bąbelkami, a także malowidło przedstawiające syrenę. O kurczę, rozeszli się. Niedobrze. Revelio. Teraz się będziemy bawili w cicie babkę. Dobra. W którą stronę idziesz? Zdecyduj się w końcu. Dobra, mamy jeden kamień. Revelio. Teraz się musimy dostać piętro wyżej. Ups, co nie tutaj? No dobrze.
hospital wing on account of my venomous tentacula. Not at the moment, no. Plenty of other perils and pitfalls to send them my way, though. Well, I suppose I should begin my rounds now. Revelio. I had planned to get a few galleons on Hogwarts this season. To nic takiego. Finally going to learn the Quidditch rules. It's a majestic sport. Encompasses the whole of the human condition. How's that? Revelio. Chyba jeszcze tutaj coś widziałem, tak. The golden snitch. Rather a lot like life, isn't it? Oh, I suppose I should pay closer attention. Dacie mi to przeczytać? Nie. If there ever is one. I suppose you should. Przeczytajmy sobie to w takim razie z ekwipunku. Hogwart, szkoła magii i czarodziejstwa. Skrzydło szpitalne, dyżurna uzdrowicielka, pielęgniarka Noreen Bailey. Imię pacjenta zredagowano na polecenie profesora Blacka. Wiek również zredagowany. Uwagi. Pacjent dostał urazu podczas meczu Quidditcha, lecz w mojej profesjonalnej opinii zredagowano. Trudno uznać za prawdziwy uraz. W zasadzie największego urazu zaznałem ja, bo chyba jeszcze nigdy w życiu tak mocno nie przewróciłam oczami. To zaskakujące, że w ogóle jestem w stanie sporządzić tę notatkę. To niewiarygodne, czy też raczej karygodne, ale dyrektor chce teraz zabronić Quidditcha. A to wszystko dlatego, że czystej krwi ktoś tam sobie coś tam. Choć znajdował się daleko od znicza. Gdy lekko przycisnąłem dyrektora, usłyszałam, że coś tam. Zdumiewające. Ciekawe, co się wydarzyło. Wszystko zredagowane. Dobra, coś więcej tutaj jest? Revelio. Ups. A tego chyba nie otworzymy, prawda? Nie. Fontanna z jednorożcem. Ta majestatyczna fontanna z jednorożcem nadaje powietrzu w skrzydle szpitalnym Hogwartu poczucie spokoju i pogody ducha. No dobra. Okej, w takim razie możemy wrócić do Gladwina. I've always said that travel broadens the mind. Revelio. Revelio. Skorupa żółwia wysadzana klejnotami. Wielu uważa, że jest to skorupa ognistego kraba z wysp Fidżi. Jednakże osoby znajdujące się na rzeczy przysięgają, że jest to wysadzana klejnotami skorupa żółwia, stworzona przez szalonego czarodzieja w pobliżu Wersalu. Potem jak jego pałac napadły niuchacze, olśniewająca skorupa została zabrana, a po latach odnalazł ją profesor Hogwartu na wakacjach w Ardenach. Po co mu taka skorupa była? Revelio. O kurczę, a jak mam tutaj przejść? Dobra, oni sobie zejdą troszkę na dół. A tutaj widzę klucz Dedala. Tam na górze widziałem skrytkę.
Gdzie to było? Ale nie wiem, czy on poleciał za mną, czy nie. To było jeszcze wyżej? No jest tutaj, ale... Klucz nie doleciał. Też jak jestem ukryty, to nie mogę za bardzo biegać. Chyba, że on do innej skrytki leci, też jest taka możliwość. Nie wiem, czy tutaj będziemy w stanie kiedyś jeszcze wrócić. Chyba tak. Zwłaszcza, że są zamki drugiego poziomu. Więc może na razie po prostu wróćmy do Gladwina. A, tutaj przyleciał. No dobra, udało się. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. No dobra, jak uda nam się znaleźć czas, I'll to see what I pewnie. can do, but I'm fairly busy. I can't promise anything. Understood, but I hope you will find the time. In case it matters, I do have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. No dobra, a ile ich właściwie jest? How many statues are there to find? I don't know precisely, but I've spotted dozens. Seems they're everywhere I look. You have your work cut out for you, if you were to ever unravel their meaning. A co dostaniemy w nagrodę? You mentioned offering something in exchange for my assistance. I did. Once you've brought me enough moons, I'll show you even more powerful forms of alohomora. Not every lock is as easy to pick as the faculty towers. Rozumiem. Czyli wtedy dopiero będziemy mogli otwierać zamki na poziomie drugim, trzecim i tak dalej. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. No to nie powiem, warto się za tym rozglądać. I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. Dużo widziałem tych zamków. Nawet nie tylko w Hogwarcie. Aczkolwiek nie wiem nawet, gdzie miałbym zacząć szukać. Chyba po prostu jakoś... A nie, jest jakaś misja. Może nas pokieruje. Tak. Tylko zobaczmy, czy można ją śledzić. Niekoniecznie. Pokazuje właściwie, gdzie stoi pan Moon. A gdzie są posążki Demimoza, to już sami musimy się dowiedzieć. No. No dobra, będziemy ich wypatrywali. Portret Barufia. Na portrecie widnieje czarodziej Barufio, słynący ze swojego eliksiru mózgowego, będący przykładem konsekwencji nieprawidłowego wypowiadania zaklęć. Kiedyś powiedział S zamiast F,
i znalazł się na ziemi z bawołem na piersi. No nie wiem, może ten żart lepiej brzmi w oryginale. Dobra. To myślę, że tutaj na razie zakończymy dzisiejszy odcinek i będziemy kontynuowali misje poboczne następnym razem. Cześć!